place of good fortune. Ta Schilling oznacza miejsce cieszące się powodzeniem. So it means good fortune because we have the opportunity to study something that may be useful to us. A to powodzenie w tym kontekście oznacza, że możemy studiować coś, co może być dla nas użyteczne. And we can find ways of bringing happiness and good fortune into our lives. I możemy znaleźć sposoby, żeby sprowadzić szczęście i powodzenie do naszego życia. But generally, most of us have a difficulty with that because we have so many obstacles and problems. Generalnie mamy z tym problemy, bo napotykamy wiele przeszkód. And that most of these problems have their origin in, at least we feel that way, somehow connected to our emotions. A większość problemów, przynajmniej tak to odczuwamy, że wiąże się z naszymi emocjami. So this talk was announced or advertised, announced as a Buddhist perspective on emotions. A ten wykład był ogłaszany pod tytułem buddyjska perspektywa a życie emocjonalne. On how to deal with emotional issues. Jak sobie radzić z takimi kwestiami emocjonalnymi? So basically, we can say that all the different variations of emotions are related to three issues. Możemy powiedzieć, że różne odcienie emocji wiążą się z trzema głównymi. Acceptance, rejection, and indifference or neutrality. Akceptacją, odrzucaniem albo obojętnością. So we generally what we accept is something that we feel is pleasurable. Akceptujemy przeważnie to, co nam się wydaje przyjemne. And we reject what feels painful. A odrzucamy to, co wydaje się bolesne. And then we develop a vague indifference to what we feel is neutral. A potem rozwijamy obojętność wobec tego, co wydaje nam się neutralne. So this whole matrix of emotional tones or colors is organized around these three instinctual mechanisms of appraisal. Cała taka matryca różnych odcieni jest zorganizowana wobec tych trzech odruchowych właściwie emocji. Whether we're attracted to something, afraid of something, enjoying something, or repulsed by something. Czy coś nas przyciąga, jest dla nas atrakcyjne, czy coś nas odrzuca? More or less, it's the kind of information that we receive through our senses and the contact with their objects. Through that contact, we appraise pretty much what is going on. I tak te emocje powstają pod wpływem informacji, które otrzymujemy poprzez kontakt zmysłowy z tymi przedmiotami zmysłu. And there's constantly this radar system that is functioning. This kind of radar system that based is upon acceptance and rejection and neutrality. Jakby nieustannie pracuje w nas taki radar, który opiera się właśnie na tym odrzucaniu, przyjmowaniu albo obojętności. Ultimately, our attention, depending upon the kind of object that arises to our senses, nasza uwaga, w zależności od tego, jaki obiekt pojawia się naszym zmysłom. So our attention is just swallowed up by the object of experience. Ta uwaga zostaje jakby pochłonięta przez ten obiekt, którego doświadczamy. And we kind of forget completely about who it is who's getting lost in the object. I całkowicie zapominamy, kim jest ten, kto się tak zatraca w tych przedmiotach. Like who it is who's being attracted, or who it is who's being, let's say, repulsed. Kim jest ten, kogo to coś przyciąga, kim jest ten, kogo to odrzuca. So we're governed by our attraction or repulsion, but we don't look at who it is who's being attracted or repulsed. Więc rządzi nami to przyciąganie i odrzucanie, ale nie patrzymy na tego, kto tego doświadcza. We begin to feel that there's some kind of quality or some kind of something is missing in the object that we're being presented with. I możemy mieć takie poczucie, że w tym obiekcie, który nam się pojawia, czegoś brakuje.
Yes, this is where our problem kind of begins. I tutaj zaczyna się nasz problem. Is this feeling that there's something in the object itself which is particularly attractive or particularly repulsive. Właśnie problem zaczyna się w tym poczuciu, że w samym tym obiekcie, w tym przedmiocie jest coś, co jest atrakcyjne albo coś, co jest odrzucające. Supposing we're dealing with this tendency towards attraction or attachment. Powiedzmy, że omawiamy teraz to przyciąganie czy przywiązanie. In that particular moment, the initial moment, we can't see anything that is particularly objectionable or negative in that object. W tym danym momencie nie potrafimy stwierdzić, żeby coś było na przykład negatywne w tym obiekcie. Even though our craving is insisting upon that object. Więc nasze pragnienie jakby wiąże się z tym obiektem. But our craving is, we are thinking that there's something inherent in the object that is particularly important. Po prostu myślimy, że w tym obiekcie, przedmiocie jest coś, co jest szczególnie ważne. So this craving or obsessive attachment, according to Buddhism, would be considered negative no matter what the circumstance, because of the type of environment it sets up in which various kinds of feelings can arise. I to lgnięcie, to pragnienie uważa się w buddyzmie za negatywne, niezależnie od okoliczności, ponieważ ono stwarza pewne kolejne sytuacje. It's sort of like the first moment when you begin to be attracted by somebody. Powiedzmy, że ten pierwszy moment, kiedy ktoś nas zaczyna pociągać. In that initial moment, everything seems perfect. I na samym początku wszystko wydaje się doskonałe. We can't imagine that there could be anything negative in the object that our attention is being directed to. Let's say it's a lover or something like that. I nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, że w tej osobie, która nas pociąga, może być coś negatywnego. So our emotion and our attachment is growing there, and we, in the initial moment, we don't see anything that could be a problem. To nasze przywiązanie, nasze emocje rozwijają się i na początku nie widzimy w tym żadnego problemu. Over a time we may become very attached to this person or condition. Potem z czasem możemy stać się bardzo przywiązani do danej osoby czy jakiejś. And then this kind of if it's not a person, maybe it's an object, maybe it's a kind of addiction or something like that. To nie musi być osoba, to może być jakiś przedmiot, a może być nawet jakieś uzależnienie. So it can give rise to various kinds of feelings. I potem to może spowodować wiele innych odczuć. We can experience anxiety, fear, or anger. Możemy doświadczać niepokoju, lęku, gniewu. Any one of these reactions can follow as soon as we see we're not getting what it is that we want, or we end up getting what we don't want. I każda z tych emocji może się pojawiać, kiedy orientujemy się, że nie dostajemy tego, czego chcemy, albo dostajemy coś, czego nie chcemy. So, supposing we get what we want. Powiedzmy, że dostaliśmy to, czego chcemy. But it's subject to time and impermanence. Ale to wszystko podlega i tak czasowi i nietrwałości. Like all emotions are subject to time. Te wszystkie emocje również podlegają, są w czasie. So once the kind of initial allure wears off, then we're left with a sense of dissatisfaction. Kiedy na początku ten jakiś, taka aura się rozwiewa i zostajemy z takim poczuciem But that doesn't mean that desire has been vanquished, that craving ends at that point. Ale to wcale nie oznacza, że pragnienie się w tym momencie kończy. It's just that our craving or desire for that particular thing has stopped. Po prostu kończy się nasze pragnienie akurat tej konkretnej rzeczy. But remember, it's not the object that's the problem. Ale pamiętajcie, to nie ten przedmiot czy obiekt jest problemem. You see, the problem is with the desire itself. Ale problem jest w samym pożądaniu. So if we don't get what we want, we may become angry. Kiedy nie dostajemy tego, czego chcemy, możemy wpadać w gniew. If we fear losing what we have, then we may suffer from kind of like some anxiety. A jeśli boimy się utracić to, co mamy, to możemy cierpieć z powodu jakiegoś niepokoju. If somebody else gets what we want,
we may get jealous. Jeśli ktoś inny dostanie to, czego my byśmy chcieli, to możemy być zazdrośni. So then if we do end up getting what it is that we want, maybe we feel a sense of pride. A kiedy skończymy, znaczy dostaniemy to, czego chcemy, możemy z kolei odczuwać dumę. So you can see there's a whole spectrum of negative emotion and action that can follow as a result of this fundamental attachment. Więc widzicie, z tego podstawowego przywiązania wynika całe spektrum różnych negatywnych emocji. And not only that, but we develop this idea that what we really need is something outside of ourselves. A ponadto rozwijamy takie wyobrażenie, że potrzebujemy czegoś, co jest na zewnątrz nas. We kind of feel impoverished if or we feel that there's something missing. Czujemy się tacy ograbieni, czegoś nam brakuje. And in order to satisfy ourselves, we need to have this particular object or this particular person.